Drogie nasze kochane dzieci, Martusiu i Tomie, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Dziękujemy Panu Bogu, żeście się poznali. Zaczekala everyone! Witajcie kochani. Dzisiaj jest Dzień Matki. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich matek. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i cierpliwości przede wszystkim, bo jednak to jest ciężka praca, ale zawsze ona popłaca. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o relacji mojego męża z moją mamą, bo Dzień Matki to też taki dzień teściowej, przynajmniej u nas. Ja nazywam moją teściową mam, czyli mamo, a mój mąż do mojej mówi teściowo. Już to o tym wspomniałam kiedyś, że po prostu się jej zapytał, jakby wolała. A przez to, że w Indiach każda relacja ma swoją nazwę, bardzo mi się to spodobało, że właśnie w Polsce też mamy, bo nie lubię określenia mother-in-law po prostu, więc teściowa bardziej mu przypadła do gustu. Pierwsze spotkanie było na lotnisku, gdy ich odebraliśmy. Rodzice przylecieli z Polski razem z moją najmłodszą siostrą, a pozostałe dwie siostry mieszkały wtedy w Anglii, więc przyjechali samochodem razem ze swoimi ówczesnymi narzeczonymi, obecnie mężami. Spędziliśmy razem 7 dni. Pokazaliśmy im Lake District, piękne okolice. W tym czasie większość jest zdjęć całej rodziny. Tutaj są tylko z pierwszego dnia i z ostatniego z naszych wieczorów. Jak widać, integrowaliśmy się. Obec wspominam bardzo miło i rodzinnie. Moja mama mi kiedyś powiedziała, że o związkach takich mieszanych jak nasz nie miała za dobrej opinii. Jak mieszkała w Anglii, uważała, że jednak każdy powinien być przedstawicielem swojego narodu, bo związki są same w sobie trudne, żeby utrzymać, więc im więcej podobieństw, tym łatwiej. Aczkolwiek powiedziała, że gdy poznała Toma już na lotnisku, od razu go polubiła. Jednak spotkanie twarzą w twarz dużo dało. Do tej pory mają dosyć dobre relacje. Ogranicza ich tylko trochę język, a przede wszystkim odległość, bo jednak my mieszkamy w Anglii, a moi rodzice są w Polsce, więc te wizyty są trochę sporadyczne. Mąż przyleciał do Polski prosto z Indii w 2017. Moja mama razem ze mną odebrała go z lotniska. Dumnie paradowała w indyjskich prezentach, czyli w kolczykach, dupacie i spodenkach. Bo grunt to życie brać na wesoło, tak samo jak mój mąż, królowa kuchni. Oczywiście, mama go uczyła robić pierogi, schabowe uczył go mój dziadek, więc szaleństwo na całego. Moi rodzice dostali koszulki z Indii, to akurat chyba ja im kupiłam. Brali je na przywitanie. Tutaj odwiedzali nas często razem z siostrą na wspólnym drinkowaniu i spędzaniu miłych wieczorów. Jak ja byłam w Anglii, bo ja pracowałam w Anglii, więc spotykali się nawet beze mnie i robiliśmy wideo rozmowy. Nawet na Diwali go zaprosili do restauracji. Chyba byli wtedy w Sfinksie. Moja siostra uczyła go języka polskiego. Dziadek uczył go robić schabowe, jak wspomniałam, więc każdy spróbował, żeby jego pobyt w Polsce był miły. Po naszym ślubie i otrzymaniu karty pobytu i papierologii i po ślubie mojej siostry, w sumie parę dni po ślubie mojej siostry, wróciliśmy razem do Anglii. No i wtedy już niestety ten kontakt był mniejszy, bo wiadomo, odległość robi swoje. Mimo że nie było wtedy pandemii, to i tak ile można latać. Więc kolejne spotkanie było, jak mój syn się urodził, moja mama do nas przyleciała, a tak to tylko rozmowy przez internet. No ale wiadomo, to jest inaczej blisko, a inaczej na odległość. Na weekend też wpadł mój tato. Moja mama była 3 tygodnie wtedy. I jak ja byłam w szpitalu, to sobie razem imprezowali również. Moja mama wcześniej była w Anglii i pracowała w Anglii, więc zna język angielski na pewnym poziomie. W sensie nie jest on za dobry, a na tyle, żeby się dogadali. Na początku znajomości, w sensie mojej mamy z moim mężem, było im łatwiej, bo moja mama jeszcze pamiętała dużo z języka. Teraz jak nie używa, no to jest troszeczkę gorzej, bo dużo wylatuje z głowy, więc mój mąż musi nadrabiać znajomością polskiego, co nie idzie mu tu za dobrze. Ale zawsze ja jestem jako tłumacz, aczkolwiek teraz z 2 dzieci już nie jest tak łatwo, więc ale dogadują się, to jest najważniejsze, a
jak dokładnie, ile z tego obydwoje wynoszą, no to jak czegoś nie mogą zrozumieć, to mnie wołają, ja im tłumaczę. Harvey ogląda Teletubbies. Więc jest jak jest. Ważne, że obydwoje się lubią. To jest i akceptują. To jest najważniejsze. Na wizyta była we wrześniu, jak Arvi miał 10 miesięcy. Moja mama przyleciała pomóc nam w przeprowadzce oraz spędzić z nami miło czas. W międzyczasie ja byłam w Polsce, a moja mama była na chrzcinach razem z moim tatą i siostrami. Więc to są takie wybiórcze tylko zdjęcia nasze, jak miło spędzamy czas w Bristol. No bo nie da się wszystkiego już tak szybko streścić. Arvi się chichra. Jak mama przyjeżdżała, to robiliśmy jakieś takie wypady po mieście i za miasto, trochę jej pokazać okolice, ale też żeby spędzić taki rodzinny czas. I jak już wspominałam, ja lubię takie wyjazdy. Ale Arwie mu się podobają Teletubbisie. No, tutaj wychodziliśmy do restauracji, zabieraliśmy też na plażę. W międzyczasie... Nie, potem byliśmy już w Polsce na roczku Arwiego, wyprawialiśmy mu tam lekką imprezkę. Oczywiście, że tak powiem, rodzinka była w komplecie, polska rodzinka. Mama odwiedziła nas też oczywiście po narodzinach Enai. Mieliśmy więcej planów, ale mieli przyjechać rodzice w marcu w 2020, no ale wiadomo, pandemia, loty były odwołane, więc nie udało się, aczkolwiek tak miałam szczęście, bo po narodzinach Enai obydwoje rodziców było u nas. Najpierw mama, potem tata, potem znowu mama, więc naprawdę miałam w tym momencie szczęście, patrząc na obecną sytuację, kiedy mi już 3 razy lot do Polski odwołano. Więc niestety Enaja poznała tylko dziadków u nas, a nie była w Polsce jeszcze. Więc nie wszystko udało mi się Wam pokazać, bo nie chcę Was też zanudzać, aczkolwiek odwiedzamy się w miarę regularnie, przynajmniej się staramy. To nie są wszystkie oczywiście zdjęcia czy wszystkie wizyty, aczkolwiek starałam się skupić na zdjęciach, które mają razem, co nie jest łatwe, bo jak mama nas odwiedza, to wiadomo, ona ma zdjęcia z dziećmi, albo my mamy zdjęcia osobno, albo tak, bo zawsze jest ta trzecia osoba, która pomoże. Jak mama była w październiku, musiała przejść kwarantannę w domu, więc my wychodziliśmy więcej, a mama zostawała z dziećmi. Było to bardzo pomocne i mieliśmy troszeczkę takie romantiko, bo mama spędzała czas z wnukami, a my wychodziliśmy sobie na miasto. Mąż wracał z pracy wcześniej troszeczkę, bo akurat w tym czasie przez pandemię miał krótsze godziny pracy. Niedużo, ale zawsze. No więc jeszcze wieczorkiem nie było tak ciemno, żeby gdzieś wyjść. No jeszcze, czego o tym nie wspomniałam tutaj. Mama była w Indiach, więc poznała moich teściów. Zawsze mówię, że to ludzie, którym dobrze patrzy z oczu i bardzo ich polubiła. Szczególnie mojego teścia, mówi, że to jest taka uczciwa i dobra osoba. Znaczy, teściową też polubiła, ale mówi, że jest taka bardziej konkretna. Tak, razem z ekipą 12-osobową mama odwiedziła nas w Indiach, jak byliśmy nasz indyjski ślub. Potem chrzciny były w Anglii, więc ona też była, więc w sumie więcej tych wizyt było. Ale chciałam tylko Wam troszeczkę pokazać, że nie zawsze to jest jakoś tak krytycznie. Ja nie miałam problemu moja rodzina zaakceptowała temat od początku. Czy mieli jakieś różnicę kulturową? No coś tam może się gdzieś przewinęło, aczkolwiek nic, co się odbiło na stałe na relacji. Nie było żadnych niemiłych scen ani nic. Spędzaliśmy święta w Polsce razem z moimi siostrami, szwagrami. To było w roku 2017, jak byliśmy w Polsce.
No, a tak nie wiem, o czym tu jeszcze mówić. W sensie najważniejsze, że się dogadują, a jak się dogadują, to Wam zaraz pokażę. Okej. Ty, Lola, to jest tańczy. Szybko sobie poradził. My mom saying you manage very well, very quick. Trzy, cztery. Wspólne tańce, wspólne imprezowanie przy, że tak powiem, kieliszku czegoś mocniejszego, pomaga w nawiązywaniu, pokonywaniu bariery językowej, a oni są w tym mistrze. Naprawdę, tematy, które oni razem mogą poruszać z mojej mamy angielskiej i mojego męża polskim, to jest dla mnie zdumiewające, bo ja w życiu bym na takie wody nie wypłynęła, nie mogąc się, że tak powiem, całkowicie wyrazić siebie i żeby nie było żadnych niedomówień czy czegoś, więc są naprawdę otwarci, żartują na różne tematy, naprawdę czasami myślę, że nie mają żadnych ograniczeń, więc uważam, że mam z czego być zadowolona, bo dobrze się dogadują. A jakie są Wasze relacje z Waszymi teściowymi i Waszych mężów z Waszymi mamami? Dobre? Średnie? Nijakie? Czy może w drugą stronę niestety? Dajcie mi znać w komentarzu. Jak Wam się podobają takie relacje, takie wspomnienia? Chcielibyście coś wiedzieć więcej? O czymś nie wspomniałam? Na pewno o czymś nie wspomniałam, bo tak jakoś chaotycznie mi dzisiaj to wychodzi. Tak się cieszyłam, jak mama się zgodziła, żebym zrobiła taki filmik, a po prostu idzie mi to dzisiaj kiepsko. To jest chyba, nie wiem ile razy próbowałam. Mamy 40 czy 50 filmików i naprawdę mam nadzieję, że uda mi się coś z tego zmontować. Podobało się? Polub, skomentuj i zasubskrybuj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa! Dzisiaj nie było za dużo o dzieciach, nie? Może Wam stoją coś na koniec. Oprócz Arwiego chichota. One day, in Teletubbyland, Pooh was happily riding her scooter. Dołączysz do mnie? Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o relacji teściowej z zięciem. Witajcie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Matki i wszystkiego najlepszego dla wszystkich matek. Im więcej dzieci, tym więcej życzeń. Bo to nie jest łatwa praca. Jest to przyjemne, ale męczące. Na pewno każda z Was wie, że ciężka praca popłaca, prawda? Życzę Wam cierpliwości, wytrwałości, w tych czasach najwięcej zdrowia, bo chora matka to naprawdę ciężka robota, mimo że my dużo robimy. Pracowałam często w Anglii, więc tak tylko ja byłam dojeżdżająca. Czekaliśmy na pozwolenie na ślub, dlatego to musiał być w Polsce. I teraz tak, spotykali się beze mnie. Mój tato nie mówi po angielsku, ale moja mama pracowała wcześniej w Anglii i swoim angielskim nadrabiała to, że Tom nie mówi po polsku. Znaczy się, bym powiedziała, że miałam nadzieję, że ten odcinek będzie jakiś taki fajny, ale coś mi się gadka nie klei. Muszę nad tym jeszcze pomyśleć. Nie? Tak? Chodź. Chodź, przywitaj się. Cześć! Nagrywam to trochę wcześniej, więc masz jeszcze czas, żeby złożyć mamie życzenia, prawda? A dasz buziaka? Kisi, kisi? No. Czarnym samochodem mi po twarzy jeździsz. Byle nie